Dzień dobry. To miejsce to jest obłęd. To my, Kaja i Mateusz. Mieliśmy być teraz gdzieś pomiędzy Kirgistanem i Kazachstanem. Ale w tym roku chyba każdy z nas jest w innym miejscu niż planował. Zamiast tego zamieszkaliśmy na szczycie góry na północy Tanzanii. I dosyć niespodziewanie rozpoczynamy serię filmów z Afryki. Mamo, nie stoję na krawędzi, tam jest jeszcze parę skałek w dół. Zamgliło nas trochę. To jest chmura, w której jesteśmy. Chmury się podniosły, jest południe. No i wygląda to właśnie tak, że nic nie wygląda. Od czego by tu zacząć? W ciągu ostatnich 2 tygodni wydarzyło się tyle, że czasami nie ogarnęlibyśmy tego w pół roku. Czasem ktoś nas pyta, jak znajdujemy ludzi i miejsca, w które trafiamy. Sami nie wiemy. Gdyby nie czysty przypadek, w życiu byśmy nie zaplanowali, żeby być w takim miejscu. I nie ma tutaj przepisu, nie ma reguły, którą wam mogę podać, dlatego że nie ma też 2 takich samych historii. Ostatnie 2 miesiące spędziliśmy w Bułgarii, która była krajem bardzo mocno przypadkowym i nie chcieliśmy zostać tam na dłużej. Natomiast przemieszczanie się z kraju do kraju w tych czasach jest bez sensu. W dodatku jest ryzykowne również pod względem organizacyjnym. Dlatego postanowiliśmy wybrać jeden kraj, w którym zostaniemy na dłużej. I wybór padł na Tanzanię. Tanzania w przeciwieństwie do reszty świata, do większości świata, była bardzo krótko zamknięta. Zupełnie inaczej podeszła do sprawy pandemii. Zakaz lotów do Tanzanii trwał bardzo krótko, a po 519 przypadku koronawirusa w Tanzanii po prostu przestano wykonywać testy. On tutaj jest, czyli wirus, ale nie wiadomo zupełnie na jaką skalę, dlatego że nikt tych testów nie wykonuje ani nie podaje takich wiadomości, ani statystyk do wiadomości publicznej. Prezydent oficjalnie stwierdził, że koronawirusa tutaj nie ma, dlatego że wymodlili się o to obywatele i Bóg ich wysłuchał. Tanzania to bardzo turystyczny kraj i życie wielu ludzi tutaj i ich sytuacja materialna zależy od tego właśnie, czy turyści tutaj przyjeżdżają. Mówiąc o branży turystycznej, nie mówię tylko o hotelarzach, to jest też cały personel, to są taksówkarze, to są przewodnicy, sprzedawcy w sklepach, drobni sprzedawcy na ulicach. Tutaj żyje się zupełnie inaczej, to znaczy bardzo wiele osób nie jest nigdzie zatrudnionych na stałe, wychodzą rano z domu po to, aby zobaczyć, czy coś gdzieś w okolicy jest do zrobienia, czy gdzieś można u sąsiada zarobić pieniądze, czy może ktoś będzie go potrzebować. I dla wielu ludzi brak turystów oznacza po prostu głód, tak dosłownie głód. Kogoś może zdziwić takie podejście Tanzanii i Tanzańczyków do koronawirusa w myśl zasady, że przecież zdrowie jest najważniejsze. Ale pamiętajcie, że mówimy o zupełnie innym rejonie świata, który na co dzień boryka się z zupełnie innymi problemami. Oni tutaj mają bardzo powszechnie występujące inne ciężkie choroby, takie jak malaria, cholera, dur brzuszny. Były tutaj ogniska eboli. I strach przed nowym wirusem nie jest takim samym strachem, jak ten, który mamy teraz w Europie. A upadek branży turystycznej, który dla wielu osób będzie ryzykiem śmierci głodowej, jest już dużo większy. I Tanzania bardzo w tym momencie stara się robić wszystko, żeby pokazać, że u nich wirusa nie ma, aby zaprosić tutaj jak najwięcej turystów, twierdząc, że można przyjeżdżać bezpiecznie. Gdzie ja wlazłam? Dobrego rozwiązania tutaj po prostu nie ma.
Tanzania postawiła na turystykę. Aby wlecieć do Tanzanii, potrzeba w tym momencie jedynie testu z negatywnym wynikiem z ostatnich 72 godzin. I ten test, szukanie wiadomości na ten temat, zaprowadził nas właśnie w to miejsce. Zobaczcie, jak ładnie. W telegraficznym skrócie, kiedy Mateusz przeszukiwał grupy facebookowe w poszukiwaniu aktualnych informacji dotyczących testu na COVID w Tanzanii, trafił na Michała, który mieszka tutaj od wielu lat. Michał, pozdrawiamy Cię. Jesteś szalenie życzliwą osobą. Michał zapoznał nas z kolei z Dagmarą, która zarządza tym miejscem. Dagmara rok temu została menadżerem hotelu razem ze wspólnikiem Alim. Miejsce to, domki na szczycie góry, stworzyła 12 lat temu para Holendrów, by prócz bycia punktem, które każdy może odwiedzić i się tu zatrzymać, oddać coś lokalnej społeczności. Nie tylko w postaci miejsc pracy czy zakupów u rolników w pobliskiej wsi. Tutaj jest boisko, które Marion i Herman wybudowali dla dzieciaków. I codziennie po szkole one tutaj przychodzą. I to jest najlepsze boisko tutaj w promieniu wielu wiosek, dlatego tutaj też się odbywają zawody lokalne. A czy my wchodzimy? Tak, wchodzimy. Ponurek, żeby nie się tu nie spłatek. How are you? Hello, how are you? Aktualnym projektem, który zapoczątkowała Dagmara, jest stworzenie publicznej świetlicy dla dziewczynek, które po szkole będą miały przestrzeń na spokojne odrabianie lekcji i spędzanie czasu, zanim wrócą do codziennych obowiązków w domu. Tutaj będzie taka przestrzeń dla dzieciaków do nauki. Stoją sobie biureczka, krzesełka, lampki, dobre oświetlenie. A tutaj będziemy mieć dwa pomieszczenia. Jeden taki kącik rekreacyjny, cichy, z książkami, żeby sobie można było usiąść, poczytać, a drugi kącik taki głośny, żeby można było sobie ewentualnie pograć w jakąś grę, w Scrabble, pośmiać się z koleżankami. Super. Na przykład. Dziękuję. Za co? Do życia w wiosce jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. Dzikie zwierzę. Ten mały smok to kameleon, który nie ma nazwy w języku polskim. Ten gatunek po angielsku nazywa się two-horned chameleons, dlatego że ma na pysiu takie dwa rogi. Występują tutaj endemicznie i są dosłownie wszędzie. Znajdowaliśmy je na ścieżkach, na ławce przed domem, na drzewach oczywiście. Jeśli ktoś liczy na to, że on teraz zmieni kolor na kolor mojej ręki lub koszuli, to nie te. Jest tylko jeden gatunek kameleonów na świecie, które dopasowują się do otoczenia i zmiana koloru służy im do tego, aby się zamaskować. Ten zmienił kolor na brązowy. Oznacza to, że jest zestresowany, dlatego postawię go, żeby go nie męczyć. Odwagi. Aby dzieci tutaj nie męczyły kameleonów, rodzice mówią im, że jeśli skrzywdzą kameleona, to im się wczepi we włosy i już tak zostanie. I dopiero ich siostrzenica lub bratanek będą mogli go zdjąć. Ja go już nie widzę. Góry Usambara przez bardzo długi czas były odcięte od reszty świata. Mieszkały tutaj 3 ludy. Ups, mały błąd. 4 ludy. Pare, Samba, Masajowie, Imbugu. Którzy na tych ziemiach zajmowali się rolnictwem i pasterstwem. Do XIX wieku żyli oni niejako w izolacji, dlatego że to wszystko porastał pierwotny las tropikalny z wieloma endemicznie występującymi gatunkami roślin i zwierząt, które do tej pory można spotkać. Wszystko zmieniło się wraz z przyjazdem niemieckich kolonizatorów.
Kolonizatorzy przywieźli na tę ziemię nie tylko nasiona nowych roślin, takich jak kawa, herbata, czy coś, czego nie potrafię wymówić, ale służyło do leczenia malarii i miało inne zastosowania w medycynie, ale też przywieźli zupełnie nowy koncept podejścia człowieka do natury. Pokazali, że świat natury można rozdzielić ze światem człowieka, że dzika natura może być tam, a tam może być uprawa kukurydzy, bananów, kawy, herbaty itd. I do tej pory można tutaj zobaczyć niekoniecznie pożądane skutki działań pierwszych osadników z Europy. Na przykład to, za mną te wszystkie rośliny, które są wyższe ode mnie, to jeden z gatunków akacji, którą ludzie tutaj przywieźli po to, aby produkować pastę do butów. Oprócz tej pasty one nie mają zupełnie innego zastosowania, nawet jako drewno do rozpałki. To jest bardzo słabe drewno. Natomiast ona się tutaj super przyjęła. Szybko, momentalnie się rozmnożyła i jest bardzo trudna do wyplenienia. Nawet wycięta, ona odrasta. Trzeba ją wyrywać głęboko z korzeniami, natomiast właściciele tego miejsca walczą z nią od 12 lat. Kiedy tutaj przyjechali, całe wzgórze było obsiane właśnie tą akacją. Choć okolice usiane są polami uprawnymi i mieszka tu w górach już kilka tysięcy ludzi, wciąż można zobaczyć las w jego pierwotnej postaci. I ludzi, którzy pozyskują z niego surowce w taki sposób jak dawniej. Mimo upływu lat, cały ten region, las, góry i okoliczne wioski wciąż jest odizolowany od reszty świata. Nie prowadzi tu żadna droga asfaltowa, którą można pokonać samochodem bez napędu na 4 koła. Bardzo rzadko w drodze do ostatniego fragmentu lasu deszczowego pojawiają się mzungu, czyli my. Kidogo, angalisha hivi. Mzungu, ana mjungu. Robię właśnie przebitkę lasu deszczowego. A tutaj? Watu wapiga. Banan, chodź. Banan! Tanzania jest bardzo blisko równika. Przez cały rok dni trwają tutaj około 12 godzin. Słońce wstaje koło 6 rano, zachodzi koło 18:30. I to wymusza taki naturalny cykl dobowy człowieka, żeby wstawać o tej 6 rano i kłaść się spać około 21. I tak też żyjemy tutaj jak wszyscy. Jeśli chodzi o pogodę, to jeśli wyobrażacie sobie, że Afryka to jest żar, wszyscy tak myślimy, to nie tutaj. W górach Usambara nad 2000 metrów pogoda jest dużo mniej przewidywalna. W nocy będzie to kilka stopni powyżej zera, czyli chłodno, a w ciągu dnia zależy od chmur. Jeśli chmury są pod nami lub ich nie ma, co w ciągu 3 dni się jeszcze nie zdarzyło, to jest bardzo ciepło, bo słońce świeci prosto na nas i możemy siedzieć w krótkim rękawku. A jeśli chmury są tak jak teraz wokół nas lub nad nami, przysłaniają słońce, no to mamy kilkanaście stopni. I ta pogoda może się zmienić kilka razy w ciągu dnia. Co 20 minut może być kompletnie inny zestaw ubrań potrzebny. W Tanzanii czas płynie inaczej. I nie mam na myśli tego, że wolniej. Tanzańczycy mają swój własny zegar. Inny niż reszta świata. Oczywiście wszyscy umieją się posługiwać też tym zegarem, którym posługują się wszyscy, ale między sobą używają innego przelicznika, to znaczy godzina 6 rano, która jest tutaj początkiem dnia, to godzina 1, 7 to godzina 2 i jeśli dla nas jest 16, to dla nich jest to godzina 10. W sumie bardziej logiczne niż nasz zegar. Krótsze filmy będziemy robić. Nie wiem, jak długi ten wyszedł, natomiast będziemy zmierzać do 15 minut, powiedzmy, dlatego że mam internet z komórki, a długi film dodawałby się pewnie z 3 dni.
I started to shoot the videos. Ah, okay. But I'm not the shape. Just temporary shape. If it happens. You know, it's all about being natural. Ah, okay, yeah. Good. Happy. To już prawie koniec tego odcinka, ale tak naprawdę nowy początek. Nie mogę się już doczekać opowiedzenia wam wszystkich innych historii z wioski w tanzańskich górach. To zupełnie inny rodzaj podróżowania, kiedy można zatrzymać się gdzieś na dłużej i mieć nie tylko bohaterów filmów, ale też sąsiadów. Sit and talk, I see your crying eyes turning red through the day. I share my mind with no censorship, hang it all out to dry. A teardrops hanging from your upper lip, clinging on, afraid to fly. Dzięki za oglądanie. Jeszcze jedna sprawa. Jeśli tak jak my macie ograniczenia internetowe i chcielibyście oglądać filmy offline, pobierając je wcześniej na przykład przez darmowe Wi-Fi w kawiarni, możecie to zrobić z usługą YouTube Premium. Pierwszy miesiąc jest za darmo, więc można sprawdzić, czy jest to dla was fajne. A link znajdziecie w opisie. Wiemy, że wielu z was widziało już reklamę na YouTube, a my jesteśmy zaszczyceni, że Globstory znalazło się w gronie innych kanałów reprezentujących polski YouTube w tej kampanii. No, teraz już naprawdę koniec. Buźka.